Na Islandii jest około 92, to już tam się trochę pomyliłem. Około 90 wulkanów, ponad 130 wulkanów, ponad 170 wulkanów. No i tu są odpowiedzi. Pierwsza B. Islandia jest nazwana krainą zimy, krainą śniegu czy krainą lodu? Krainą lodu. No. Stolicą Islandii jest Reykjavik, Riga czy Oslo? Reykjavik. Brawo! Super, Liliusiu, jesteś super mądrą dziewczyną. Nie? No, więc... Cześć, jestem Ewa, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Polscy Wikingowie. Dzisiaj wyjątkowi goście. Tomasz Biskup oraz jego córeczka Lilia Biskup, którzy podróżują razem autostopem po Islandii. Witam Was serdecznie. Witamy, witamy. Tomku, przeczytałam na Twoim blogu Jazda ku wolności, do którego oczywiście zapraszamy. Niech widzowie zajrzą i przeczytają, bo to naprawdę ciekawe źródło informacji. Przeczytałam, że Islandia to jest jak na razie Twój wyjątkowy trip. Najbardziej wyjątkowy trip z wszystkich, jakich doświadczyłeś. Przynajmniej tak napisałeś i chciałabym wiedzieć, dlaczego tak jest. No na pewno dlatego, że jest to trip jakby w pełni samodzielny, jeśli chodzi o jazdę z córką, bo tak to wcześniej dużo jeździłem gdzieś tam sam z przyjaciółmi czy coś w tym stylu, albo z rodziną ewentualnie, a to jest pierwszy wyjazd tylko z córką, więc jest to doświadczenie na pewno lekkie wyzwanie, zdecydowanie. No i więc myślę, że pod tym względem jest to na pewno wyjątkowe i szybko się okazało, że niesamowity wyjazd, więc A skąd taki pomysł, żeby zabierać córeczkę, 6 lat, tak? W taki trip, bo może się wydawać, że to troszkę niebezpieczne, albo z drugiej strony chcesz, żeby łatwiej się stopowało i może dlatego pomyślałeś o tym, żeby zabierać na córkę. na pewno nie, chociaż ktoś tam gdzieś tam śmialiśmy się, że ktoś tam powiedział, oj łapiesz na córę i tak dalej. No to na pewno nie, ja w ogóle bardzo dojrzałem do roli, nie wiem, taty. Dużą przyjemność mam z obcowania z córką, no i chcę jednocześnie robić to, co kocham najbardziej, lubię podróżować i tak dalej. Więc jednocześnie chciałem z córką pokazać jej, co mi sprawia największą przyjemność. Do tej pory, zanim miałem córę, no to się odnajdywałem tylko, można powiedzieć, w podróży w pełni. Islandia do tanich krajów nie należy i wiadomo, że jest wielu chętnych, którzy podróżują tutaj autostopem i często pojawiają się takie pytania, czy łatwo złapać stopa na Islandii. Jak jest? Dla nas to było super łatwo, po prostu niesamowicie, znaczy myślę, że to trochę zasługa w tym przypadku na pewno trochę córki, że ale ja mam tak duże doświadczenie, jeśli chodzi o autostop, więc nigdy nie miałem z tym dużych problemów, również w takich trochę dzikich jakby miejscach, takich, gdzie nic nie jedzie, teoretycznie się nie da tam nic złapać, a ja jakoś przesuwałem się zawsze. No ale tutaj w przypadku jazdy z córą, no to na pewno ułatwiła. Też jak pytałem, taki wywiad trochę przeprowadzałem z kierowcami, czy zabraliby mnie także samego, ale no to były tak pół na pół, ale zdarzyło się, że ktoś, widzieliśmy taką małą, to więc zatrzymaliśmy się dlatego, a tak to byśmy się nie zatrzymali. No na pewno by troszkę dłużej to trwało, ale tak, żebym, no połowa mówiła, że bez problemu by się zatrzymała, czy jechałbym sam, czy z córką, więc... A co z noclegami? Gdzie spalić? W tym przypadku mieliśmy, bo w ogóle my dosyć lubimy jakieś takie biwakowanie, jakiś taki powiedzmy kontakt z naturą, ale trochę miałem lekką obawę, bo po pierwsze pora roku, w której się wybraliśmy, zresztą maj to jest jeszcze jakby wydawać by się mogła na początku, że to jest nadal zima i tak dalej, że to może być, no i spytałem na takiej grupie facebookowej Autostopicze, czyli my. Czyli Też ogóle, tam należy. Tak? O! No super polecam, w ogóle każdy nas zachęcał, żeby się nie zastanawiać, żeby się a ceny biletu były na maj takie najbardziej atrakcyjne dla nas, więc uznaliśmy, dobra, lecimy w tym jednak w maju, jak ludzie powiedzieli gdzieś tam na tym fejsie, żeby lecieć w maju, więc przecięliśmy, no i później na takiej grupie kolejnej facebookowej, do której wtedy dopiero początek zacząłem należeć, do takiej Polacy na Islandii. Taki odzew miałem mega pozytywny, bo ja spytałem o jakieś takie budżetowe spanie, budżetowe hotele, no tak, żeby mnie nie zrujnowało ten trip, bo zdaję sobie sprawę, że Islandia do tanich nie należy. I
i tam spytałem tylko, gdzie można spać w miarę tanio. No i wow, taki odzew pozytywny, że w ogóle, no nie wiem, z 30 propozycji różnych, pójścia na kawę, noclegi, więc pierwszy trip przygotowany bardzo dokładnie był w naszym przypadku. Oczywiście pewnych rzeczy się nie przewidzi, jak początek tej naszej wycieczki był taki, że Lili trochę przechorowała, jakiś tam wirus złapała, no i nie mogliśmy przełożyć za bardzo tego startu, no więc musieliśmy z lekko taką jeszcze Lilą niezbyt zdrową, żeśmy startowali, a później już kosmos. Można powiedzieć, że no nie musiałeś za bardzo się wysilać, ludzie sami się odezwali, tak? Tak. Czy korzystałeś też z couchsurfingu? E, Mówię tutaj typowo o stronie couchsurfing, taki miałem w szukaniu ogóle hostów. plan, że sobie na couchsurfingu namierzę. Oczywiście tu ktoś mi tam powiedział, taka dziewczyna Kasia, która duże doświadczenie ma w podróży też i ona powiedziała, no, że tu na Islandii couchsurfing tak średnio, no ale odezwałem się tylko do jednej pani, z której nie skorzystaliśmy w efekcie, bo już byliśmy po tam kilku dniach dosyć zmęczeni, a żeśmy startowali jeszcze kawał drogi od Islandii i startujemy, pierwszy stop, zatrzymuje się kobieta i mówi, że jedzie dokładnie, nie tyle, że do Reykjaviku, to gdzie teraz jesteśmy? W tym Jesteśmy blisko Reykjaviku. Hostefjorden czy coś takiego. A. Dobra, no i dokładnie jechałem do miejsca, czyli przed drzwi mnie do znajomych, bo ja tu miałem tylko taką jak bazę u dobrej znajomej, ale z dzieciństwa. Gdzieś tam się drogi rozeszły, jak to w życiu bywa. No i tutaj z rodziną mieszka, więc u niej mieliśmy się gdzie zatrzymać. Lili, No. powiedz mi, jak podoba Ci się podróżowanie z tatą po Islandii? Fajnie. Fajnie. Ciężko było łapać stopa? Tak? Tak, ciężko. Tutaj mamy sprzeczność. Tak? Auta nie chciały się zatrzymywać? Nie chciałam. Nie chciały. Tak. No to tutaj musimy dojść. Kto tutaj się plącze w zeznania? No, zdarzyły się na pewno takie miejsca, gdzie było trochę bardziej później, jak już chyba tuż bardziej na północ, to była tak, że jakby z Egilstadir na pewno do Mywat, żeśmy mieli przejechać, no to tak trochę więcej, dłużej żeśmy tam stali. Bo każdy pokazywał, a Lili w ogóle, co ten pan pokazywał, bo to różne gesty, takie, że tu, że tam, że skręcę i tak dalej. Naprawdę przejechaliśmy całą Islandię. Tak? Zrobiliście kółeczko. Takie całe kółeczko naokoło Islandii. Sama nie wie, co przeżyła. Lili, a powiedz mi, a widziałaś elfy? Bo w Islandii podobno są elfy. Ja nie widziałam, ale podobno są. I no nie wiem, no tata zabrał Cię w takie rejony, gdzie mogłaś je zobaczyć, czy nie? No, Lilusiu? Były te elfy, czy nie było? Nie było, to może teraz jak się skupisz i będziesz wypatrywała elfów. Tomku, mówisz, że odbiór był bardzo pozytywny, a czy nie spotkałeś się z takimi zarzutami, że jednak, no wiesz, to nie jest trip dla takiego małego dziecka, że trochę może, nie chcę używać takich mocnych słów, wykorzystujesz, ale że jednak, no nie, to nie jest dobry pomysł. Znaczy, raczej nie, więcej, nie wiem, nie chcę mówić, że 100% wszystkich gdzieś tam reakcji, bo ja chyba pierwszy wyjazd, w moim przypadku, który taki byłem podekscytowany tym wyjazdem, się lekko go przechwalałem, że tam opowiadałem, wiecie, jadę z turą na Islandię i tak dalej, stopem będziemy robić kółeczko wokół, więc ale może się tak zdarzyło, no na pewno teraz, jak już tutaj jestem, to był jakiś tam, że no tak, łapiesz na córkę, czy coś takiego, że po prostu stopuję ją używam jako taką, powiedzmy, Przynętę. przynęta, to jest idealne słowo, ale nie, no ja to nie miałem takiego akurat podejścia, na pewno nie pojechałem z nią dlatego, żeby Łatwiej było mi łatwiej było, stopać, tak? tym bardziej, że naprawdę ja jakieś doświadczenie mam spore, więc wiem, że wszędzie można złapać i wszędzie są dobrzy ludzie. Przy tym, co... Tutaj miałeś ostrze. Nie, to nie była ospa, Liliusiu, coś tu się zadrapałem najwidoczniej. No, tak, Liluniu. A gdzie było najlepiej w ogóle, Lili? Właśnie, w jakim mieście było najlepiej? W jakim Miasto może nie miejscu? pamiętam, Miejscu, tak. Co takiego fajnego widziałaś w Islandii, Lili? Gejzery. Gejzery, no nie ma gejzerów w Polsce na przykład, tak? Chociaż wy mieszkacie teraz w Norwegii, tak? Lili się urodziła w Norwegii, czy jeszcze nie w urodziłem Polsce? się w Polsce. W ogóle no, chcieliśmy gdzieś wyjechać. Mhm. Ja bardzo górzysty kraj potrzebowałem. Trochę tak Kiedy jazdy. przyjedziemy jeszcze raz do Paryża?
Aha, chodzi. Pa też wygrywa z W tym Islandią. momencie jesteśmy Liluniu. To jesteśmy nie jest w dobra Islandii. reklama dla Islandii. Lisiu, no ale tu rozmawiamy o Islandii, więc gadajmy co fajnego. No, Co bo jeszcze na było pewno- fajnego? Były te gejzery i co jeszcze, Na Lili? pewno bardzo się spodobał, ja już opowiem za Lili, Tak? bo ona myśli... Ale mam na myśli, że kiedy pojedziemy do Francji. Aha, no ale to w tym momencie To kolejny pojedziemy trip, jeszcze, Lisiu, kolejny to trip. będziemy- W tym momencie żyjemy Tutaj, w żyjemy Islandii. teraźniejszością, jesteśmy w Islandii nadal. Gejzery były. Co jeszcze? Widziałaś lodowce? Mhm. A wodospady? Podobało Ci się? A może jedliście coś takiego nietypowego? Coś z lokalnej O. kuchni? To tak naprawdę jeśli chodzi o tą no to mi, wow, tak naprawdę nie do końca, bo musimy się w pełni koncentrować w ogóle cały czas na Lili i Mhm. dzięki temu także, że mieliśmy jakby zapewnione takie jakby lokum na każdą noc, więc zdarzało się, że ktoś nam tam powiedzmy jednocześnie obiad jakiś fundował i tak dalej. I tu nie mieliśmy do końca okazji, tak o na pewno ryby jakieś tam jedliśmy i tak dalej. No to Islandia mi się z rybami kojarzy, w ogóle ja już miałem fazę ponad dekadę temu tutaj, już negocjowałem nawet przyjazd tutaj, ale wtedy mój pierwszy kontakt z Norwegią był taki, że w Islandii nie wyszło, bo chciałem dla 3 osób tutaj pracę, a ten z kim negocjowałem dla 2 oferował w pełni. Ja mu powiedziałem, przyjdziemy jeśli tylko dla pracy dla 3. Więc Mhm. nie wahał się cały czas, więc wybraliśmy Norwegię. Bo w 2007, 2008 byłem tam przez jakiś czas w Norwegii. No, Nasz program opowiada właśnie o Polakach na Islandii, którzy rozpoczęli tutaj nowe życie. Wiadomo, Wy nie wpisujecie się dokładnie w ten schemat, ale uznaliśmy, że warto się z Wami spotkać ze względu na to, że podróżujecie w tak nietypowy sposób po Islandii. Ale powiedz mi, czy po tej wyprawie zakładasz taką możliwość, żeby na przykład przyjechać tutaj na Islandię, skoro to były kiedyś Twoje plany? no ja muszę przyznać, że ja generalnie bardzo jestem zadowolony z tej powiedzmy, z tej wycieczki. Nie było łatwo znaleźć swoje miejsce, tak by. I wreszcie tak by już na tyle dobrze mi jest w Norwegii, więc tak by i tym bardziej Lila zacznie szkołę, to myślę, że nie będzie łatwo zmienić powiedzmy gdzieś tam kraju i przez jakiś czas będzie mieszkać w Norwegii, ale oczywiście biorę pod uwagę, ja bym najchętniej, w ogóle kiedyś mi odpadł taki styl życia, żeby trochę popracować w jakimś kraju I zwiedzać. i jednocześnie poznawać ale tak przez parę miesięcy to bym sobie bardzo chętnie, to nadal bym w ogóle najchętniej, w ogóle jeszcze bym trochę w takiej branży turystycznej mam ochotę coś tam działać, więc bym bardzo chętnie tutaj przywoził, bo widzę tu potencjał w tym, co tu można robić fajnego. Generalnie jest tu dużo możliwości Rozwoju dla Polaków. Zdecydowanie. I nie tylko. Mówisz o tym, że jesteś doświadczonym autostopowiczem. W jakich krajach byłeś? Gdzie jeździłeś? Wow. Co zwiedziłeś? Wow. No na pewno gdzieś tam kiedyś sobie w większości autostopową rundkę dookoła świata zrobiłem tak przez kilkanaście miesięcy. Naprawdę? Cały świat? Gdzieś tam Australia, no znam takie rzeczy, jachtostop nawet, to jest doświadczenie mistrzowskie. W Ameryce Południowej, więc no jeździłem dużo, ale zacząłem jak miałem te 20 lat z kumplem, budżet mieliśmy mały, no bardzo niewielki. I pojechaliśmy z autosem do Maroka, gdzieś tam się wspinać, no i wróciłem po tych powiedzmy prawie 11 miesiącach do domu, więc oczywiście pracując, bo później dużo gdzieś tam po świecie, ale tak zaczynałem i to wtedy ja już stwierdziłem, że nie chcę robić nic innego, bo Tylko podróżowanie mi się podróżować. tak spodobało. Ja jeszcze miałem dylemat duży, zanim startowałem gdzieś, bo chciałem gdzieś tam studiować i tak dalej, ale w końcu niestety wybrałem, zrobiłem sobie taki gabier, najpierw spróbuję przejechać się gdzieś, wrócę, zacznę studia, ale tak mi się spodobało podróżowanie, że już no nie byłem studentem nigdy, więc Jesteś przykładem na to, że nawet mając stałą pracę i dziecko, można wciąż podróżować. zdecydowanie. Czy kolejne wyprawy również będą z córką? W ogóle ja mam bardzo, od razu już w trakcie tego, tak bardzo się mi spodobało, oczywiście pomijając, no biorę to pod uwagę, że czasem nie wszystko jest tak kolorowo, jakby się chciało, czyli mieliśmy tu jakiś taki wirus na początku, Lili jakiś złapała i było powiedzmy lekko pod górkę, ale już w trakcie taki byłem szczęśliwy, myślałem, że wow, chyba gdzieś lecimy. Na więc zdrówko. Jakąś taką Azję mam ochotę w ogóle, coś tam, bo kiedyś
jeździć, więc w Chinach bym chętnie pojeździł. Czyli kolejna wyprawa z córką do Chin. No, jest taki pomysł. A co na to twoja żona? Często się, no myślę, że też by chciała, no trochę jesteśmy, aż takiego nie ma podejścia jak ja, aż tak poświęcić, nie wiem, ja nie, że wszystko czy coś dzisiaj, ale nie chcę aż tak podróżować, myślę, w taki sposób jak ja. Gdzieś tam pojechaliśmy razem, jak Lili miała 4 lata, do Gruzji razem. Też autostopem? Z tatą żeśmy jeździli, więc taka... Czyli to nie była tak naprawdę pierwsza wyprawa autostopowa e, linii? Nie, ale wtedy było pierwsza w pełni ze mną, więc tak mówię, lekkie wyzwanie i tam jednak mogłem sobie pozwolić na spontan, bo spanie jest dosyć, gdzieś hotele nie są drogie, więc gdzie zajadę, tam śpię. A czy mama Lili nie miała nic przeciwko temu, że zabierasz ją w taką Nie. podróż? Nie bała się? W ogóle w poprzednim roku mieliśmy gdzieś tam jakieś inne plany, ale nie wyszły. No i w jakoś Boże Narodzenie uznałem, słuchaj, a co by było, gdybym pojechał z Lilią, bo na Islandię zawsze żeśmy lekko już chorowali. I powiedzieliśmy to, że co będzie, jak pojedziemy do Islandii, sam pojadę z Lilią. No powiedziała spoko, ale później, gdy wreszcie kupiliśmy bilet, no to im bliżej wyjazdu, to tak czasem żartowanie, że nie puszczę was, że chcę z wami i tak dalej. Zaczęły się takie Pozdrawiamy, prawda? Pewnie, że pozdrawiamy. I tęsknimy, czeka na nas, więc, ale na pewno jest to coś innego, wyzwanie takie, że jestem w ogóle zadowolony, że zdecydowałem się, powiedzmy, sam jechać, że tak chcieliśmy coś rodzinnego na pewno, my jako małżeństwo prawie. No, więc żeby od Ciebie lekko odpocząć, żebym ja sam z córą poprzebywał. A nie masz takiego wrażenia, że teraz te wyprawy autostopowe to już nie jest taka pełnia wolności, bo jednak musisz być odpowiedzialny za drugą osobę. ale- Że to już nie jest to, co kiedyś. Jasne, że nie jest to, ale tak naprawdę wcale nie oznacza to, że jest to gorsze czy coś. Nawet inne na pewno, zdecydowanie, bo tu już musiałem być w pełni skoncentrowany na tym, żeby powiedzmy zapewnić Lili wszystko, co potrzebuje, nie mogłem sobie odpuścić i tam powiedzmy, nie wiem, i zrobić zdjęcia bo ja generalnie lubię takie fotografie i tak dalej, więc łapię fazę, to biegam i robię zdjęcia, ale tu przy Lili to musiałem cały czas być blisko, ale także zdarzyły się takie sytuacje, że u takich ludzi spaliśmy, którzy trochę mogłem na chwilę uwolnić znaczy umysł od tego, od koncentracji na tym, żeby Lili zapewnić, nie wiem, coś do robienia w tym momencie. Co daje Ci autostop? Co daje mi autostop? Na pewno poznaję świetny, tak mogę powiedzieć tak, że przez pewne dekady doświadczeń autostopowych około, no dużo, może nawet więcej, tylko że wcześniej po Polsce i tak dalej, nie w takim stylu jak nie wiem. Później był taki okres, że bardzo dużo jeździłem po świecie dalszym i ani jednego złego doświadczenia nie mam. Czasami słyszę coś o tym, że autostop trzeba uważać, że generalnie to się kojarzy bardzo negatywnie, a ja nie wiem skąd to się bierze, bo wiadomo, bywają takie mniej wyjątkowe autostopy, czyli ktoś taki normalny bardziej, a teraz obrałam w ogóle super kobieta, około nie wiem 70 lat, Islandka, była nauczycielka i jechała, gadaliśmy cały czas i za to też jakby mieliśmy po drodze zapewniony nocleg w couchsurfingu, ale żeśmy skontaktowałem się z tą kobietą, że jednak nie przyjedziemy, bo jesteśmy zmęczeni, jedziemy do Reykjaviku, gdzie mamy taką bazę u dobrych znajomych. I tak wiozła nas, gadaliśmy cały czas, opowiadała. Jeszcze nie objechał całej Islandii. Nie, no i pewnie, że objechali, wielu ludzi to zrobiło. To nie jest nic takiego, powiedzmy, wyjątkowego być może. Ale wyjątkowe jest to, że dla Ty nas jest na objechałaś, pewno, tak. prawda? Jak 6-latek, to myślę, że jeszcze możliwe, że nie objechał żaden. Taki maluszek. Więc możesz być z No, siebie na dumna, pewno- bo to jest wyzwanie dla... Na pewno ja nie 6-letniej słyszałem nigdy o 6-letniej dziewczynce z Polski, która by objechała ten kraj, ale nie zrobiliśmy to też dlatego, żeby być pierwszymi, żeby być wyjątkowymi. Po prostu ja mam dużą przyjemność z przebywania z córką i wiadomo, że było, więc satysfakcję mam totalną z takiego czegoś. I nie boisz się, bo jak mówisz, nie spotkało Cię żadne złe doświadczenie i mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, że nigdy nic złego Cię nie spotka, ale mimo wszystko,
Wiesz, to jest ryzyko dla dwóch osób, prawda? Dla autostopowicza i dla kierowcy. Znaczy nie jestem też jakoś tak naiwny, żeby nie zdawać sobie sprawy, że bywają powiedzmy jednak zagrożenia. Tak jak mówię, no i nie, to tak z Polakami też. Podobno no, trzeba nas za granicą odważyć na Polaków. Ja mam same dobre doświadczenia, fajnych ludzi wokół siebie, gdzieś tam gdzie mieszkamy. I oczywiście spotkały nas jakieś takie przypadki nieciekawe, ale no, nawet jeśli chodzi o autostop, to pamiętam, że kiedyś zimą jechałem i tak jak się nie stołuje generalnie w Macu czy coś, ale poszedłem tam, skąd zamówiłem i wtedy z laptopem, pierwsza podróż z laptopem. Jechałem i laptop otworzyłem tyłem, tak że nie widział nikt, czy ja jestem Polak i tak dalej. No i siedzę i tą kawę piję 2 godziny, już mam zamykać McDonald's i ja chcę, no zaraz trzeba będzie myśleć, gdzie tu spać, a to była zima. No ale przychodzi obok mnie chłopak i zadał pytanie, po prostu nic z tego nie zawołał, gdzie śpisz? Pracownik tego Maca, który cały czas mnie widział, ale nie wiedziałem, że jest Polakiem, on nie wiedział, że też jestem, bo nic nie miałem na sobie polskiego. I ja mówię, no jeszcze nie wiem, to już wiesz. To było tak niesamowite. Dla mnie to jest potwierdzenie chociażby, że to wcale nie jest tak, że trzeba... A to wtedy byłem bez córki. No takich przykładów bym podałbym mnóstwo. To można przeczytać na Twoim blogu. Między innymi, prawda? Jazda ku wolności. Może go jakoś zareklamujesz. No ja długo... Prowadzisz go dlaczego? Dlatego, że chcesz pokazać ludziom, jak się podróżuje, czy lubisz po prostu pisać? Znaczy lubię pisać, długo gdzieś tam, no bo ja sporadycznie, nie bloguję tak jak powinno się blogować, czyli coś tam wrzucać raz na tydzień jakiś wpis, to ja tak mam rzadziej. No teraz akurat mam, bo jestem no w drodze, więc coś rzucam częściej i tak dalej. Zresztą ja bardzo lubię muzykę z różnych krajów. Tutaj w tym momencie gdzieś tam na swoim powiedzmy facebookowym, tym powiedzmy fanpage'u, jak to się tak nazywa, no to wrzucam utwory z islandzkiej sceny muzycznej i tak zawsze, gdziekolwiek jadę, to jak nie wiem, w Gruzji, od kiedy już zacząłem tego bloga prowadzić, bo wcześniej coś tam próbowałem, ja się, no już 20 parę lat miałem, jak się uczyłem komputera obsługiwać jednym palcem, więc no i piszę głównie o Norwegii, albo no jak jesteśmy gdzieś tam w drodze, no i w moim przypadku to outdoor, czyli takie powiedzmy natura jest powiedzmy dosyć ważna, bo lubię spędzać czas gdzieś tam w górach, gdzieś tam takie mnie rzeczy interesują, więc bardziej takie, no, taka natura. Tomaszu, co masz w sobie z Wikinga? Co mam w sobie z Wikinga? Wow. To było pytanie takie zaskakujące, którego się nie zastanawiałem. Na pewno taką może wolność. No, myślę, że Wikingowie... Próbuj wyciągnąć moją rękę. No, wyciągam. Poczekaj, bo ja dalej myślę, Ja dostałem pytanie od pani. Pytanie, wyzwanie. pytanie, wyzwanie zdecydowanie. Co mam sobie z Wikinga? No, na pewno Wikingowie byli kiedyś takimi, powiedzmy, raczej mężczyznami z kwity, tak mi się kojarzy, że tacy duzi, twardzi i tak dalej. No, że ja za duży może nie jestem, ale Teraz Liluniu, oj, no rzeczywiście nie daję rady, jesteś za silna w ogóle Lili dla mnie, więc No córka Wikinga. no córka Wikinga, więc no serial Wikingowie fajny. Nie oglądałam. No, umiłowanie do przygody. O, myślę, że Wikingowie byli kiedyś takimi ludźmi, którzy gdzieś tam no, lubili wyglądać za horyzont, tu nie wiedzieli, co tam dalej jest i gdzieś tam ruszać. Więc ja myślę, że to, jeśli miałbym się porównać do Wikinga, no to jest taka u mnie to było zawsze naturalne, totalnie nie miałem genetycznie przekazanej potrzeby, nie wiem, potrzeby poznawania świata. U mnie to było tak, że palcem po mapie i na początku jeździłem, a później jak już byłem troszkę większy, angielskiego na przykład nie znałem, gdy miałem 20 lat. No i tak jak zacząłem Ryzykowałeś, jeździć, naprawdę ryzyko podróżować po świecie nie znając języka. Znaczy to było tak, jeśli wtedy być może nie jeździłem, no jak gdzieś tak jak miałem te 20 lat to ruszałem. Wtedy się uczyłem wszystkiego. Mój angielski to jest tak zwany street English, czyli no i nadal cały czas, no
dzisiaj jest Ale to... zdecydowanie najważniejszym takim międzynarodowym językiem, więc ja sobie nie wyobrażam nie znać, ale mieszkamy tam, gdzie mieszkamy, więc już musimy znać skandynawski, norweski język. No Więc... to sobie zasnę. Tomaszu, dziękuję Ci za rozmowę. Ja też jestem wielką fanką autostopu, ale muszę Ci Dziękuję powiedzieć, że mi również. dużo brakuje do Twoich dokonań. Jesteś naprawdę inspiracją dla ludzi, którzy lubią autostop. Dziękuję Ci Dzięki. i do zobaczenia na trasie. Dzięki.